Specjalny zespół śledczy ma wyjaśnić okoliczności śmierci Magdaleny Rzet w Egipcie. Prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji zwłok. Minister Ziobro ujawnił, że śledczy badają również szerszy proceder związany z handlem ludźmi i zorganizowaną przestępczością. Monika Zalewska. Nie przesądzam, że tak było tym razem. Minister Sprawiedliwości zabiera głos w sprawie śmierci 27-letniej Polki, która w tajemniczych okolicznościach zmarła w Egipcie. Jedna z wielu wersji śledczych, że mogliśmy mieć tutaj do czynienia z szerszym procederem związanym z handlem ludźmi. Konferencja organizowana jest już po zakończeniu w Egipcie sekcji zwłok Magdaleny Rzet. W sekcji wzięli udział polski prokurator i biegły z zakresu medycyny sądowej. Zostaliśmy poinformowani o wstępnych ustaleniach. W celu wyjaśnienia tej zagadkowej śmierci powołano zespół śledczy złożony z prokuratorów, funkcjonariuszy służb specjalnych i policji. Ustalimy wszystkie istotne, ważne okoliczności w zakresie śmierci pani Magdaleny, ale także jeszcze inne okoliczności, które pojawiają się także w mediach dotyczące innych spraw. Wczoraj w wydarzeniach mówiliśmy o śmierci modelki Karoliny Kaczorowskiej, która rok temu w styczniu w tym hotelu w Karpaczu miała popełnić samobójstwo. W jej samobójczą śmierć nie wierzy matka. Karolinka z Markusem nieraz chodziła na dyskoteki. Tak. W otoczeniu Karoliny miały pojawiać się te same osoby, które pojawiają się w sprawie śmierci Magdaleny Rzet. Pytanie, co ją doprowadziło do takiego stanu, czy jakieś środki chemiczne, czemu się Magda nie próbuje skontaktować ze swoimi rodzicami. Ktoś nawiązuje łączność telefoniczną, dość długo tą rozmowę nagrywa, nie podejmuje żadnej interwencji. Czemu to nagranie ma generalnie służyć? Czy budowaniu alibi osoby, która to nagrywa? Nic się nie bój. Nagranie tej rozmowy, jaką z Magdaleną przeprowadził jej chłopak, który miał z nią polecieć do Egiptu, pokazaliśmy detektywowi i byłym policjantom. Powtarzanie określenia "nie bój się" jest wiedzą na ten temat, że ta dziewczyna ma podstawy się bać. Były negocjator policyjny zwraca też uwagę na komunikat niewerbalny, jaki wysyła Magdalena Rzet. Gdy dziewczyna wykonywała takie ruchy, co one oznaczają? Pokazują nadgarstki, skórę poniżej nadgarstków, która jest najdłużej, nosi oznaki, jeżeli ktoś był krępowany, przetrzymywany. Ludzie, którzy przeszli traumę, którzy zostali czy stali się ofiarami przestępstwa, zachowują się właśnie w podobny sposób. Pełnomocnik rodziny, tak jak śledczy, nie wyklucza żadnej wersji zdarzeń. Pewność uzyskamy po sekcji zwłok. Ona jest kluczowa w tym momencie. Ważne będą także wyniki badań toksykologicznych. Jak długo tego typu środki pozostają w organizmie? No, powszechnie się mówi, że około po 24 godzinach nie ma po nich śladu. Sekcja zwłok została wykonana 10 dni po śmierci 27-latki. Monika Zalewska, Wydarzenia. Udało się nam rozszyfrować fragment rozmowy telefonicznej rezydenta biura podróży w Egipcie, który relacjonował po arabsku zachowanie Polki komuś, kogo tytułował kapitanem. Ten fragment słychać w tle rozmowy Magdaleny Rzet ze znajomym, który wysłał ją do Egiptu. Paweł Gadomski. Nagranie wideo rozmowy zrobiono kilka dni przed śmiercią Magdaleny Rzet. Widać na nim, że Polka jest w złym stanie psychicznym, sporadycznie odpowiada na pytania swojego partnera Markusa. W tle daje się jednak słyszeć rozmowę prowadzoną po arabsku. To towarzyszący Magdalenie Rzet Mahmoud K., rezydent biura podróży, które zorganizowało wyjazd do Egiptu. Można wywnioskować, że po arabsku relacjonował on komuś przez telefon, co dzieje się z Polką. Ona stoi przede mną. Tak, mówię do ciebie. Ona stoi przede mną. Potem rezydent tłumaczy na arabski, czego dotyczy wideorozmowa. Jej facet rozmawia z nią, próbuje uspokoić i mówi do niej: zaczekaj, będę jutro. Z kolejnych wypowiedzi rezydenta wynika, że zdawał sobie sprawę ze stanu, w jakim znajdowała się Polka, ale z tonu tych wypowiedzi można wywnioskować, że jest też czymś wyraźnie rozbawiony. Ona wygląda na to, że powtórzy i wejdzie do hotelu, zamknie się i coś zrobi. Hehe, tak, szefie. Dalsze fragmenty prowadzonego po arabsku dialogu wskazują, że rezydent czuł respekt do osoby, z którą rozmawiał. Jeśli Allah pozwoli, prezesie. Nie wiedział jednak dokładnie, z kim rozmawia i w końcu nieśmiało poprosił o przedstawienie się. Okej, dobrze. Czy mogę mieć zaszczyt i cię poznać? Okej, dobrze, kapitanie Khaled. Rezydent co chwila musiał zapewniać tajemniczego kapitana Khaleda, że nie spuszcza Polki z oka. Stoję przed nią. Słychać, że rezydent jest coraz bardziej zniecierpliwiony całą sytuacją. Niech Bóg tych klientów zwariowanych nie chce przestać, a w końcu dać jej... Tu pada wulgarne słowo, nie jedyny zresztą raz. W końcu mówię, trzeba dać jej...
W 11 minucie nagrania na pytanie swojego partnera Magdalena Rzet daje zdawkową, tajemniczą odpowiedź. Co się stało? Mów. Powiedz śmiało, szybko, będziemy mieli to z głowy. W tej samej chwili reaguje rezydent Mahmud. Zza kadru słychać, jak po polsku zaczyna mówić do Magdaleny Rzet. Można odnieść wrażenie, że kobieta krępuje się prowadzić dalszą rozmowę w obecności rezydenta. Dzwonię do ciebie ze swojego najwyżej. Nie, kochanie. Partner kobiety nalega jednak, by dalej z nim rozmawiała. Polka do końca nagrania nic już jednak nie powie. Paweł Gadomski, Wydarzenia.